Chiny to ciekawe państwo. Chiny były, są i zapewne będą globalnym mocarstwem. Chiny są państwem, które zaczęło swoją mocarstwową pozycję budować już w starożytności, tak przed naszą erą. One utraciły w określonych momentach swojej historii czasami tą pozycję lidera, jak w okresie kolonizacji, czy w dobie wojny domowej, kiedy komuniści Mao Tse-tunga z nacjonalistami Chiang Kai-sheka wojowali, ale obecnie tą pozycję lidera odzyskały, wyrosły bardzo spokojnie na współczesne mocarstwo globalne, o czym świadczą liczne cytaty. Tak? Przykładowo, najważniejsze doniesienie rachmistrzów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2015 roku brzmiało jednoznacznie. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i są największą gospodarką świata. Prognozy Funduszu Walutowego PKB w kontekście Chin z 2014 roku były jasne. Chińskie PKB to 17,6 miliardów dolarów. Większe od Stanów Zjednoczonych, które wtedy wynosiło 17,4 miliarda dolarów amerykańskich. Jak Państwo wiecie albo nie, wydałem Wojnę o pieniądz chińskiego stratega Hong Songbinga, który był doradcą przez jakiś czas prezydenta. Wojna o pieniądz. W jaki sposób to robili? Bo to mało kto wie, jak oni cwanie wymyślili sobie swoją ekonomię własną, z czego myśmy nie skorzystali z tego i do dziś nie mówimy, jak i dlaczego Chiny się rozwinęły. A to jest podstawa wiedzy. Więc oni sobie wymyślili, że stworzą kantony, do których wpuszczą firmy zagraniczne. Te firmy zagraniczne wpuszczali te, co miały myśl technologiczną dobrą. Te firmy inwestowały w tych kantonach, ale pod jednym warunkiem, pod kilkoma warunkami, że 60% różnych komponentów, artykułów produkują Chiny dla nich i nie mają prawa robić konkurencję chińskim firmom w środku Chin. Musieli to na zewnątrz eksportować. W ten sposób Chińczycy szybko uczyli się technologii, a że jest to pracowity naród i inteligentny, kiedy im puszczono tą wolność, to jak u nas zawiczka było, zaczęły te firmy kwitnąć. Najpierw stworzono wschodnie wybrzeże Chin, czyli tam, gdzie są porty. Robili to bardzo mądrze, nie naśladowali stylu zachodniego, tak zwanego wolnego rynku. Polegało to na tym, że oni tworzyli w oparciu o ekonomię i państwo. Więc wolnego rynku nie było, państwo było regulatorem wolnego rynku. W tamtym czasie w Chinach zarabiało się $30, czyli rzeczywiście pracowali za miskę ryżu, można powiedzieć. Ale tworząc taki system, szybko się nauczyli technologii, przyjęli technologię i przyjąć tą technologię oparli o eksport, żeby pozyskać dolara. Ułożyli gospodarkę na tak zwanym dystrybucjonizmie ekonomicznym. Jest to stricte chrześcijańska ekonomia, katolicka, o czym w Polsce w ogóle nie usłyszycie, czym jest dystrybucjonizm ekonomiczny. Jest tylko wolny rynek i komunizm i koniec. Jeszcze ci piewcy wolnego rynku mówią, otwarty wolny rynek, wszyscy mogą wchodzić, prawda, wszyscy pozwólcie kwitnąć kwiatom, jeszcze powiedzą wszystkim, prawda. To jest to bzdura totalna. Nigdzie nie funkcjonuje wolny rynek, wszędzie on jest monopolizowany i wielkie korporacje wchodzą i niszczą wszystko, co jest po drodze, czego mamy w tej chwili przykładem. Chińczycy poszli drogą środka, dystrybucjonizmem, że dajemy wszystkim wolny rynek i w Chinach macie tak, że macie tysiące sklepów, supermarketów raczej nie ma, jest ich bardzo mało, każdy może konkurować na tym wolnym rynku i nie dopuszczają monopolizacji. Jak podkreśla jeden z bardziej znanych polskich geopolityków, profesor Julian Strzyp, architekt chińskich reform Deng Xiaoping sformułował chyba jedną z lepszych doktryn poświęconą geopolityce, tak zwaną doktrynę 24 znaków. Ta doktryna stała się drogowskazem dla wielu Chińczyków.
Najciekawsze znaki z tej doktryny Deng Xiaopinga wydają się następujące. Po pierwsze, ukrywajcie swoje możliwości. Po drugie, czekajcie na swój czas, nie wychodząc przed szereg. Po trzecie, nie podnoście głowy żądając przywództwa. Po czwarte, uderzcie, gdy zwycięstwo będzie pewne. I chińskie działania na rzecz swojej pozycji międzynarodowej wydają się w ten sposób. Chiny wyprzedziły Amerykę niezauważenie. Po prostu w pewnym momencie stało się to kwestia polityki faktów. Dzisiaj wydawałoby się, że jeszcze Ameryka jest tym największym gigantem. Tak było przez lata. Jakby świat był zbudowany też na tym, że wszyscy nosili amerykańskie dżinsy, wszyscy nosili amerykańskie trampki, kupowali amerykańskie ołówki do szkoły. Dzisiaj jest niestety tak, że kupujemy chińskie spodnie, chociaż myślimy, że to są amerykańskie, kupujemy chińskie ołówki. I jakby ta prędkość, z którą się rozwijają Chiny, jest dzisiaj bardzo ogromna. Stany Zjednoczone muszą się uporać z wieloma kryzysami. Kryzysem migracji, z kryzysami związanymi z podatkami, z pracą. Natomiast to, jak się rozwijają dzisiaj Chiny prędko, to jest rzecz niebywała. Ja sam byłem w Pekinie i widziałem nowy Pekin i stary Pekin, ale byłem też w Wuhan i miasto 11-milionowe, gdzie jest 21 mostów. Około widziałem, że w 3 lata budowali 3000 kilometrów linii metra, przeogromne wieżowce. I jakby dzisiaj jadąc w tych największych miastach w Chinach, to się widzi dużo więcej niż w Stanach Zjednoczonych. To, co dla mnie jest niepokojące, bo ja nie ukrywam, że na rozwój Chin patrzę z pewnym niepokojem, bo z jednej strony jest ten dylemat, czy robić z Chińczykami interes, import, eksport, o ile Chińczycy lubią bardzo sprzedawać, to niekoniecznie zawsze kupują produkty, chociaż mają bardzo dużą ludność i mają duże potrzeby, ale bardzo lubią sprzedawać. Ja mam tutaj statystyki na przykład odnośnie importu i Polska, jeśli chodzi o procent udziału w rynku, na 10 krajów Niemcy mają 22%, Chiny mają 13%, ale Rosja ma 6%. Stany Zjednoczone mają 3% tylko udziału w rynku. Czyli jak zobaczymy pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki handlowe, przyjrzymy się nie tylko Polsce, ale poszczególnym krajom Unii Europejskiej, to już Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone w tej wymianie handlowej znacząco. Współczesna geopolityka Chin, według Stevena W. Moschera, może być realizowana na 3 poziomach. Na poziomie lokalnym wydaje się, że kluczem dla Pekinu jest ponowne przyłączenie Tajwanu do Chin. Tajwan, czyli Republika Chińska, którą Chiny traktują jak zbuntowaną prowincję, a 16 obecnie państw na świecie traktuje jak niezależne, niepodległe państwo. To jest poziom lokalny. Na poziomie regionalnym Pekin dąży do rozbudowy chińskiego imperium do najdalszych granic z okresu dynastii Qing. Natomiast na poziomie globalnym walka ze Stanami Zjednoczonymi. Aktywność Chin, m.in. na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się po amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku, wydaje się być momentem kluczowym. Była to sytuacja, w której amerykańskie wojska były zdaniem Pekinu dość blisko granic Chińskiej Republiki Ludowej. To jest też moment, w którym Pekin mocno zaangażował się w globalną politykę. Jakie są te działania Pekinu, które pozwoliły mu wyrosnąć na światowego lidera gospodarczego? Po pierwsze, zaczęto tworzyć swoistego rodzaju strefę wolnego handlu z krajami zrzeszonymi w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej oraz dalszym zacieśnianiem tejże współpracy w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To wejście na obszar Zatoki Perskiej to jest wejście na obszar wpływów, które Stany Zjednoczone zaczęły budować po upadku bipolarnego świata, po tym jak zakończyła się zimna wojna. Obecnie wydaje się, że zainteresowanie Pekinu zwłaszcza jest skumulowane w Syrii i wokół Syrii.
starożytności. To właśnie tam krzyżowały się drogi kupców, tworząc swoisty hub handlowy, centrum jedwabnego szlaku. W 2009 roku syryjski prezydent Bashar al-Assad zapowiedział stworzenie strategii 4 mórz, których istotą było ustanowienie Syrii ponownego hubu, tym razem między krajami leżącymi nad Morzem Śródziemnym, Kaspijskim, Czarnym i Arabskim. I w to właśnie również zaczął Pekin inwestować. Poza tym chińska ofensywa mocno ruszyła w kierunku regionu Turkestanu, to znaczy zaczęli mocno inwestować w imieniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W 2001 roku prezydenci Chin, Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu podpisali w Szanghaju deklarację szanghajską dotyczącą zwalczania terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. To był początek silnej współpracy i silnej obecności Pekinu na tym obszarze. W 2001 roku prezydenci Chin i Rosji podpisali układ o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy. Wszyscy wiedzieli, że w tle jest obopólne wspieranie się przeciwko, ich zdaniem, hegemonistycznej polityce Stanów Zjednoczonych. Dla geopolitycznej pozycji Chin istotne znaczenie ma również zamysł utworzenia w ciągu 2-3 dekad zagranicznych baz wojskowych w Tanzanii, na Madagaskarze i na Mauritiusie, po to, by uzmysłowić również to, że Chiny są potęgą morską. Ma to na celu uzupełnienie i rozszerzenie idei tzw. naszyjnika z pereł i stworzenie przewagi na Oceanie Indyjskim, w tym kontroli kluczowych dla chińskiej gospodarki, chińskiego eksportu i importu Zatoki Adeńskiej i cieśniny Malakka. Ci, którzy zajmują się handlem międzynarodowym, wiedzą, że jest to niezwykle interesujący obszar morski związany chociażby z transportem kontenerowym. Ta cieśnina Malakka jest kluczowa. Towary płynące na kontenerowcach z Europy muszą przepłynąć przez cieśninę Malakka, by dotrzeć do portu w Hongkongu. 70%, w pewnym momencie nawet 70% transportu kontenerowego przepływało przez cieśninę Malakka. Dla Chin kluczowe miejsce po to, by dalej być tym liderem gospodarczym. Chiny w ostatnich latach dokonały mocnej modyfikacji geostrategii. Przestały koncentrować się na obronie tylko granic. Poszły w kierunku ekspansji zewnętrznej, co jest bezpośrednim pokłosiem tego myślenia, że Stany Zjednoczone za bardzo zbliżyły się do chińskich granic, czego przykładem była interwencja Waszyngtonu w Iraku w 2003 roku. Tym samym nastąpiło przesunięcie widnokręgu ku 3 łańcuchom wysp, z których pierwszy ciągnie się od Japonii przez Tajwan do Filipin i Borneo. Drugi łańcuch wysp od Sachalinu do wysp południowo-zachodniego Pacyfiku. Natomiast trzeci od wysp Aleuckich w pobliżu Alaski do Arktyki. W tym wszystkim widzimy, że ta klasyczna strategia kulturalna, czy też kultura strategiczna, jak niektórzy uważają, związana z budowaniem chińskiej potęgi militarnej w oparciu sił lądowych się zmienia. Obecnie na czoło wysuwają się siły morskie, które przecież w XIX wieku były symbolem potęgi Wielkiej Brytanii, a w XX, zwłaszcza za pośrednictwem lotniskowców, były symbolem potęgi amerykańskiej. Chiny przecież mocno zaczęły inwestować w budowę własnych lotniskowców. Plan działania chińskiej marynarki wojennej jest bardzo ambitny. Chodzi o te działania, których celem ma być stworzenie floty zdolnej do skutecznego działania w granicach tzw. pierwszego łańcucha wysp, obejmującego chociażby wyspy japońskie, Ryukyu, Tajwan czy całe Filipiny. Poza tym, jeśli chodzi o siły morskie Chin, chodzi przecież o rozszerzenie działalności floty do drugiego łańcucha wysp, czyli nawet do Australii, Indonezji czy Guam. Natomiast trzecim etapem, trzecią fazą budowania morskiej potęgi jest tworzenie floty wojennej działającej globalnie, czyli takiej, jaką obecnie mają Stany Zjednoczone. To są różnego rodzaju formy działania, ale to wszystko wpisuje się w koncepcję ogłoszoną przez prezydenta Xi Jinpinga we wrześniu 2013 roku, czyli zbudowania nowego jedwabnego szlaku. Lider chińskiego państwa, odwiedzając Kazachstan, wygłosił słynne przemówienie na Uniwersytecie imienia Nazarbajewa, w którym ogłosił
plan budowy nowego pasa gospodarczego i jedwabnego szlaku. Zatem inicjatywa Jeden Pas, Jedna Droga to swoistego rodzaju koncepcja geopolityczna wspomnianego przeze mnie pasa gospodarczego i jedwabnego szlaku, która opiera się na haśle rozpoczęcia pracy na pojedynczych obszarach, a następnie ich łączenia. Jeden pas i jedną drogę, a wszystkie drogi w tymże pasie mają trafiać do Pekinu. Gospodarka zawsze rzutuje na geopolitykę, dlatego że cała polityka geopolityczna jest zawsze podporządkowana gospodarce. Oni mają problem z eksportem towaru, bo w tej chwili cały świat w Chinach się zaopatruje i wiedzą doskonale, że nie dadzą rady statkami, no bo wiadomo, Morze Chińskie, tam to są strategiczne rzeczy, Amerykanie pilnują i doskonale wiedzą, że Chińczycy chcą być hegemonem świata, więc ich blokują jak mogą, to oni sobie myśleli tak zwane szlaki jedwabne. One zawsze w historii szlak jedwabny, to jest chińska tradycyjna nazwa, i takie szlaki jedwabne mają iść na cały świat, dlatego że są szybsze i tańsze. Myśmy oczywiście mieli taką propozycję, sam osobiście, jak Państwo wiecie albo nie, kiedy on przyjechał do Polski, zaproponował w Sejmie, na spotkaniu w Sejmie zaproponował Polsce jedwabny szlak pod Łodzią. Polegało to na tym, że Chińczycy puszczają pociągi chińskie z Pekinu do Łodzi, lecą 3 dni jadą. Koszt transportu dwukrotnie tańszy niż statkiem i 5-krotnie szybszy. 3 tygodnie płynie kontener, a tu mamy 3 dni. To 10-krotnie. I co się staje w tym momencie? Pod Łodzią robimy firmy logistyczne, które wożą kontenery po całej Europie. To jest jedno. 2. Firmy logistyczne zarabiają, firmy transportowe zarabiają, spedycje zarabiają. Mamy tranzyt również, płacą nam Chińczycy za tranzyt przez Polskę pieniądze. Chińczycy również przyjechali i chcieli od nas kupować żywność. Gdyby państwo było mądre, to byśmy tylko przerzucili dla rolnictwa i budowalibyśmy szybko mleczarnie, serownie czy rzeźnie. I eksportowali do Chin 1,3 mld klientów na tacy podane. Cała Polska by nie nadążyła z produkcją, bo to wokół tego to jest tak. Paczkowanie byłoby, prawda, przewożenie, hodowla, łąki, pastwiska, pszenica, wszystko by się tu mieliło i wszystko szłoby do Chin. Ciastka, tyle producentów ciastek, cukierki, które Chińczycy w ogóle to są wariaci na punkcie słodyczy. Ale nie, proszę Państwa, nie może być jedwabny szlak, bo nam hegemon amerykański nie pozwoli. Państwa członkowskie ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, z którymi Chiny rozwinęły partnerstwo we współpracy morskiej, są pierwszym obszarem, na którym Chiny chcą zbudować swoją pozycję. Chiny zatem z tymi państwami rozwinęły partnerstwo we współpracy morskiej oraz zaczęły budować wspólny morski jedwabny szlak przy efektywnym wykorzystaniu założonego przez Chiny Funduszu Współpracy Morskiej. Pas gospodarczy jedwabnego szlaku obejmuje 3 trasy, które są rdzeniem chińskiego myślenia. Tak zwany szlak północny z tak zwanym eurazjatyckim mostem lądowym Pekin, Moskwa, Berlin. Szlak środkowy z gazociągami i rurociągami jako główną część składową Pekin, Urumqi przez Kazachstan, Węgry do Francji. Szlak południowy z międzynarodowymi autostradami stanowiącymi jego zasadniczą oś Pekin, Kaszgar, przez Pakistan, czyli Kabul, Iran, czyli Teheran, Turcja, Bałkany, aż po Włochy. Skala planowania inwestycji przyciąga w stronę Chin kraje, które do tej pory nie były pod silnymi wpływami Stanów Zjednoczonych. Chiny obecnie działają w kierunku zatwierdzenia umowy o wolnym handlu pomiędzy 16 krajami wchodzącymi w skład Regionalnego Partnerstwa Strategicznego i Gospodarczego. W 2018 roku na te państwa przypadało
prawie 1/3 światowego produktu krajowego brutto, czyli niemal 2 razy więcej niż cała Unia Europejska. Morski jedwabny szlak XXI wieku rozpoczyna się z kolei w chińskich portach, w których największą rolę ma odgrywać nie tylko Hongkong, ale chociażby Kanton, Guangzhou. Łącząc zatem Ocean Indyjski z Pacyfikiem, szlak przemierza przez Morze Południowochińskie, Cieśninę Malakka, Zatokę Bengalską, Morze Arabskie, Zatokę Adeńską i Zatokę Perską. Najbardziej interesujące, najkorzystniejsze akweny morskie. Cały ten szlak obejmuje państwa należące do ASEAN, Indie, Bliski Wschód, Afrykę Północną. Istnieją 2 główne kierunki. Jeden prowadzi z portów morskich Chin na Ocean Indyjski poprzez Morze Południowochińskie, a drugi z tychże samych portów na południowy Pacyfik. W realizację projektu Jeden Pas i Jedna Droga już zaangażowane są 64 państwa podzielone na 5 grup. 5 państw Turkestanu, 3 państwa południowego Kaukazu oraz Mongolia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia to jest jedna grupa, 13 państw. Wszystkie 11 państw Azji Południowo-Wschodniej, wszystkie 7 państw Azji Południowej, wszystkie 16 państw Europy Wschodniej, wszystkie państwa Bliskiego Wschodu, w tym Afganistan oraz Egipt, to daje razem 17. Jest to punkt wyjścia do analizy szeroko rozumianej geopolityki wielkich mocarstw. No i oczywiście jest problem Zachodu. Skoro myśmy nie pozwolili z powodów czysto strategicznych Trójmorza prawdopodobnie, tak kolejne straciliśmy pieniądze i szanse na duży rozwój. Natomiast Chińczycy w tej chwili idą dalej. Dolar amerykański pada. Jest to waluta pusta. W tym momencie Chińczycy chcą podmienić swego juana na dolara i zostać hegemonem świata. Powojenny układ Bretton Woods, który mówił, że dolar jest walutą rozrachunkową oparty na uncję złota, $37 jedna uncja złota kosztowała. Ten układ w 2007 roku się rozsypał. Dzisiaj Chińczycy wychodzą na hegemona świata. Stąd też Trump nie zrozumiał, że nie Ameryka pierwsza, tylko Chiny, bo elity światowe już zadecydowały o tym. I dlatego Trump musiał przegrać. I w tym momencie Chińczycy wchodzą na hegemona i pierwsze ruchy, jakie robią? Dostarczają światu towar. Transport teraz z Chin, transport 3-krotnie podrożał do Europy. O ile kontener kosztował $1100–1200, teraz po $3000 już kosztuje transport, a czas oczekiwania na towar wydłużył się z 2–3 miesięcy do 6–7–8 miesięcy. Chińczycy nie nadążają, pracują na 3 zmiany. Mdleją w tej chwili, z tego co piszą, młodzi ludzie mdleją z przepracowania, bo tyle roboty mają i tak się bogacą szybko. Niestety hegemon amerykański upada. Upada też cywilizacja, pewnie to sobie też trzeba powiedzieć, cała europejska cywilizacja, która nie zajmuje się gospodarką, drodzy Państwo. Europa nie zajmuje się gospodarką. Europa zajmuje się LGBT, bo to jest główny problem. W tej chwili dla Europy nie jest głównym problemem demografia. To, że nie będziemy mieli pracowników. Dla Chińczyka tak. Tak oto Chiny powoli, ewolucyjnie zbudowały swoją potęgę, nie patrząc na to, co inne kraje o tym państwie myślą. Pekin bez problemu zorganizował Igrzyska Olimpijskie, mimo że był krytykowany za prawa człowieka. Chiny dalej są mocarstwem, mimo że wszyscy widzą, co dzieje się chociażby z tureckojęzycznymi mniejszościami religijnymi, islamskimi na obszarze Xinjiangu. Jest to najważniejszy czynnik przemian geopolitycznych na świecie w kolejnych dekadach. Jest on za sprawą Chińskiej Republiki Ludowej, czyli państwa komunistycznego. Możemy tylko się zastanowić, dlaczego to nie Unia Europejska, jako jakże ciekawy tutaj eksperyment związany z integracją europejską, nie wyszedł z taką inicjatywą i nie zbudował podwalin pod podobny projekt.